jasne, że prędzej czy później Hollywood upomni się o Yorgosa Lanthimosa, o jego niesamowitą pomysłowość i reżyserską precyzję. Chyba mało kto spodziewał się jednak, że ten proces adaptacji przebiegnie tak zgrabnie i to już w pierwszym filmie. Mimo że grecki twórca w Faworycie wyraźnie złagodził szalenie wyrazisty styl, to udało mu się zachować charakterystyczne drapieżne oko, którym wydobywa kolejne warstwy tej fascynującej historii. Biografia brytyjskiej królowej Anny, ostatniej przedstawicielki rodu Stuartów na tronie i jej relacji z tytułowymi faworytami, w których od wieków historycy doszukują się dwuznacznych podtekstów, była materiałem niezwykle pożądanym przez Hollywood. I jak bardzo trafnie zauważył w recenzji dla portalu Filmweb Łukasz Muszyński, producenci mogli wręczyć ten scenariusz Tomowi Hopperowi albo Joe Wrightowi, czyli specjalistom od kina kostiumowego, i wyszłaby z tego po prostu przyzwoita, zanurzona w epoce biografia. Lanthimos wniósł jednak do filmu powiew świeżości, z zachłannością godną wielkiego artysty, wyciągając interesujące poboczne wątki i budując z nich wielką rozprawę o degradującej moralność władzy. Początek XVIII wieku jest dla Wielkiej Brytanii czasem niepokojów związanych z toczącą się wojną z Francją. Schorowana, zagubiona we własnych niepewnych emocjach królowa Anna, Olivia Colman, nie poradziłaby sobie z odpowiedzialnością rządzenia, gdyby nie pomoc i wsparcie przyjaciółki Lady Sary, Rachel Weisz, która bardzo sprytnie manipuluje decyzjami panującej monarchini, w praktyce z drugiego planu pełniąc funkcję rzeczywistej władczyni. Pewnego dnia na dworze pojawia się nowa służąca, Abigail, Emma Stone, daleka krewna dotychczasowej faworyty królowej. Podczas gdy uwagę Sary coraz bardziej absorbują obowiązki reprezentowania i zastępowania monarchini, młoda dziewczyna zaczyna oplatać sobie władczynię wokół palca. W ten sposób powstaje trójkąt skomplikowanych wzajemnych zależności, w którym dochodzi do wewnętrznej, wielkiej, bezlitosnej walki na samym szczycie. Motorem napędowym filmu są oczywiście wspomniane, ciągle niepewne relacje głównych bohaterek. I mimo świetnej formy wszystkich trzech aktorek, to Olivia Colman w roli królowej Anny jest tutaj kluczowa. Wokół niej obracają się wszystkie intrygi i podchody faworytek oraz otaczających dwór polityków. Colman doskonale pokazała dwuznaczność monarchini, z jednej strony szalenie kruchej, schorowanej, niepewnej siebie, zakompleksionej, a z drugiej nieznoszącej sprzeciwu, zdającej sobie sprawę ze swojej pozycji i posiadanej władzy, którą w mgnieniu oka, gdy tylko ktoś wyprowadzi ją z równowagi lub zawiedzie jej zaufanie, może bezpardonowo wykorzystać. Ona, a może raczej dzierżone przez nią wpływy, wprawiają w ruch wszystkie postacie dookoła, które cały czas krążą wokół bohaterki, starając się jej przypodobać i zyskać jej względy. To również ona sprawia, że ta nieprzewidywalna bitwa o miano faworyty przez cały seans gwarantuje widzom wypieki na twarzy. I to właśnie wokół królowej Lanthimos buduje misterny obraz politycznej groteski, w której absurd goni absurd, a czołowi działacze w przerwach między wiecznymi wewnętrznymi wojenkami urządzają sobie wyścigi kaczek i zawody w obrzucaniu się pomarańczami. Nie bez powodu reżyser tak wyraźnie podkreśla paranoję tego świata, w którym jeden drobny osobisty zawód monarchini może wywrócić całą politykę do góry nogami, a przy tym również cały otaczający świat, w którym największe konsekwencje poniesie ten zwykły, przeciętny, szary obywatel. A poetyckie, metaforyczne zakończenie filmu tylko podkreśla ten motyw przewodni, czyli deprawację władzy i jej niedorzeczne kulisy, w których każdy, nawet zdawałoby się wszechwładna królowa, staje się zaledwie marionetką splecioną skomplikowanymi wiązami wzajemnych zależności. My dear friend, how good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day.